Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry polskiej, gry Layers of Fear. Jest to tytuł, który otrzymałem od firmy Techland. Ciężko mi ocenić ten tytuł, żeby nie zarzucić Was spoilerami, ponieważ wiele o samej fabule nie mogę powiedzieć, właśnie po to, żeby nie zdradzić Wam całej zabawy. Layers of Fear jest po części taką grą z typu teraz modnych ostatnio gier, czyli gier spacerowo-chodzonych, gdzie chodzimy i ta interakcja jest powiedzmy ograniczona do minimum. Jednakże z racji tego, że jest to horror, rzeczy, które się dzieją podczas tego naszego chodzenia, no nierzadko podniosą nam ciśnienie w żyłach. Ja muszę przyznać, że Layers of Fear jest grą, w której udało się mnie przestraszyć. I to mówię raczej z takim dosyć uznaniem, ponieważ niewiele jest gier, które potrafiły mnie przestraszyć. Natomiast Layers of Fear ma wszystkie te elementy, które we mnie przynajmniej wzbudzają niepokój. Może tak. Warto wspomnieć, że Layers of Fear jest grą polską, stworzoną w Bloober Team. Także jak na polski produkt, których ostatnio mamy, właściwie tych produktów polskich może nie mamy dużo, ale one są bardzo wysokiej jakości. Layers of Fear wpisuje się w ten produkt, w ten właśnie rynek tych dobrych polskich tytułów. Obok Wiedźmina, obok Dying Light mamy właśnie Layers of Fear, obok Superhot oczywiście naszego łódzkiego, wspaniałego teamu. Layers of Fear wpisuje się właśnie w ten polski game dev, który pokazuje, że potrafimy robić gry, może nie robimy ich dużo, robimy ich mniej, ale naprawdę na wysokim bardzo poziomie. Jeszcze The War is Mine, nie wspomniałem, oczywiście też świetna gra. Słuchajcie, w Layers of Fear wcielamy się w rolę malarza, który chce ukończyć swoje dzieło. I to tyle, co mogę Wam powiedzieć o fabule, ponieważ zdradzenie większej ilości szczegółów popsuje Wam zabawę. Sam tytuł jest skonstruowany w podobny sposób jak PT, czyli ta zapowiedź nowego Silent Hilla, czyli chodzimy zazwyczaj po korytarzach, po pokojach, oglądamy, zwiedzamy i wokół dzieją się nas dziwne rzeczy. Sama gra bardzo mi przypadła do gustu. Przede wszystkim fantastyczny jest początek. Gdy wchodzimy do tego domu, widać tutaj wielki pokłon i szacun dla grafików z Bloober Team, bo wycisnęli z silnika Unity chyba wszystko, co się dało. Wspaniała grafika, pięknie wymodelowane pomieszczenia. Wchodzimy do tego domu, za oknem siąpi deszcz, wspaniała muzyka Arka Rejkowskiego, gdzie naprawdę buduje klimat i zwiedzamy ten dom spokojnie, kontemplując. Nic nie zapowiada nadciągającego koszmaru dla naszego głównego bohatera. I to jest jeden z takich najwspanialszych momentów, kiedy gra nie zaczyna się, jak to mówił Hitchcock, trzęsieniem ziemi, i potem napięcie powinno rosnąć. Gra zaczyna się spokojnie, bardzo stonowane jest to wszystko i to świetnie wprowadza w ten klimat. Samo zwiedzanie tych pomieszczeń sprawia dosyć sporą radochę, ponieważ autorzy zadbali o to, że jeżeli mamy skrzynkę, szafkę czy też jakąś komodę, wszystkie drzwi możemy otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Oczywiście zazwyczaj w środku nie ma nic związanego z fabułą, ale samo to, że możemy otworzyć każdy element, który wydaje się być dekoracją, no sprawia wrażenie, że ta gra jest bardziej interaktywna niż w rzeczywistości. Oczywiście podczas spaceru i takiej podróży w świat koszmarów naszego głównego bohatera zbieramy czasami przedmioty, zbieramy notki, z których sami musimy wywnioskować, o co tak naprawdę chodzi w fabule, ponieważ gra nie daje nachalnie nam, nie mówi, co się stało. Jeżeli chcesz poznać całą fabułę, musisz zbierać notatki, musisz je czytać dosyć uważnie, musisz kontemplować otoczenie, ponieważ to jest też gra, która korzysta z tak zwanego environment storytelling, gdzie opowieść jest często opowiedziana przez lokacje, przez ułożenie przedmiotów, przez ułożenie przedmiotów, przez wygląd lokacji. I to jest kolejna bardzo fajna rzecz. Wiele osób, ja tak mówię, gra jest, nawet ciężko mi powiedzieć, że duchowym spadkobiercą. Ona po prostu, to jest PT, polskie PT, no tak mogę to nazwać.
ale nie wypada gorzej. W mojej opinii wypada tak samo dobrze, albo i nawet lepiej, ponieważ jest to gra skończona i kompletna i to jest w mojej opinii taka przewaga nad PT. Natomiast w PT mieliśmy tam, wiadomo, właściwie taki fragment gameplayu, jeden korytarz, w którym chodziliśmy w kółko. Tutaj tego typu elementy straszenia, które były w PT, pojawiają się też w Layers of Fear, ponieważ to jest ciekawy motyw, że Layers of Fear korzysta z zupełnie innego strachu niż gry aktualnie dostępne na rynku, które pewnie graliście, jak na przykład Outlast, tam ten Slender, czy tam Five Nights at Freddy. One operują na strachu krótkotrwałym, że nagle coś Cię wyskoczy, przestraszysz się, ale ten strach jest, powiedzmy, wybija w górę, ale trwa bardzo krótko. Natomiast Layers of Fear wprowadza uczucie niepokoju i to jest pierwsza rzecz, która od razu mi się rzuciła w oczy i którą bardzo ciężko, przynajmniej na mnie, wywrzeć, czyli uczucie ciągłego niepokoju. Są tutaj elementy typu scare jumpy, oczywiście, że są, ale głównie to uczucie niepokoju, które cały czas Ci towarzyszy, gdy przechodzisz po lokacjach. Non-stop, grając to, czułem niesamowity stres. U mnie się przejawia stres, że strasznie napinam bary i strasznie to uczucie niepokoju było aż po prostu wyczuwalne w tej grze. I to było trochę tak, że właściwie ten strach był irracjonalny. Ciężko powiedzieć, czego tak naprawdę się boimy, bo w grze nie można zginąć, więc czego tak naprawdę się boisz. Ale atmosfera, połączenie bardzo sugestywnej grafiki z tymi wszystkimi rzeczami, które dzieją się w tle, plus z muzyką Arkadiusza Rejkowskiego daje naprawdę potężną taką dawkę emocjonalnego, takiego wyczuwalnego strachu, czy też niepokoju w moim przypadku. I to w mojej opinii się zdecydowanie udało. Ponieważ gra jest o malarzu, często tytuł nawiązuje do różnych dzieł malarskich, nawet w edycji kolekcjonerskiej dostajemy damę z gronostajem Leonarda da Vinci, taką wersję, można powiedzieć, koszmarną. I tutaj tym motywem przewodnim są obrazy. Natomiast to, co jeszcze mogę wspomnieć, tak już wspomniałem, że to Unity, naprawdę wyciągnęli Unity na taki wyższy poziom, muszę rzec. Bardzo często są fajnie zrealizowane sceny, w których gra rolę fizyka. Tutaj mogę zdradzić coś, na przykład w jednym z pokoi odwiedzamy, w której znajdują się kredki i te kredki nagle zaczynają się unosić. Tych kredek są dziesiątki i one każde się ze sobą reagują. To naprawdę super wygląda i muszę przyznać, że no, robi wrażenie, chociaż podejrzewam, że jest to taki trochę CPU killer, taka animacja, ale wygląda to naprawdę fantastycznie. Gra jest krótka, od razu uprzedzam. Tytuł jest krótki, ale nie mógł być dłuższy, ponieważ w mojej opinii gra się kończy w momencie, kiedy zaczyna już trochę zamulać. Gdy zaczynamy już być znudzeni tym ciągłym łażeniem i chociaż te motywy, które straszą, się nie powtarzają lub powtarzają się bardzo rzadko, cały czas autorzy zaskakują nas czymś nowym, w pewnym momencie zaczynamy już czuć znużenie i w tym momencie gra się kończy. I dobrze, bo ona się kończy w tym momencie, żeby nie zostawić takiego niedosytu, ale zarazem też, żeby nie być już sfrustrowanym, że ta gra trwa dalej. Także ona ma dokładnie idealne wyważenie długości gry. Ponieważ tak jak mówię, no, gra jest takim typowym spacerkiem, można rzec, jak Everybody Goes to Rapture, tak? Czy inne tego typu tytuły. Chociaż tutaj muszę przyznać, że to straszenie jest o wiele bardziej sugestywne i cały czas właściwie czujesz gdzieś z tyłu głowy, że coś się niesamowitego zaraz dzieje, bądź w Twoim otoczeniu dzieją się niesamowite rzeczy i to jest naprawdę dobrze zrobione. Fajnie zrobiono to też, że gra jest jakby stylizowana na XVIII chyba wiek, czy początek XIX wieku i to też fajnie zostało pokazane na początek XIX wieku. Fajnie zostało pokazane nie tylko w architekturze, ale we wszystkich przedmiotach, które znajdujemy w otoczeniu. Tak? To jest też tutaj mogę polecić jako grę, w którą trzeba w pewien sposób kontemplować. To nie jest gra, gdzie przemy do przodu, nie patrząc co się dzieje, hurra i godzinę i gra skończona. To jest troszkę tytuł, w którym ja spędzałem czas kontemplując, chodząc, oglądając właściwie poszczególne pokoje, patrząc co się w nich znajduje, otwierając szafki. Starałem się sam rozwikłać zagadkę, co tak naprawdę się stało, ponieważ gra nie daje nam na talerzu gotowego rozwiązania. Chodzi o to, żeby też samemu trochę kombinować, co też właściwie się zdarzyło, a fabuła jest dosyć ciekawa, muszę przyznać, i wciąga. No na pewno wciąga, zaskoczenie jest bardzo dobre, też muszę przyznać, że zakończenie jest świetne.
świetne. Podobno jest parę zakończeń. Ja widziałem na razie jedno, ale to trzeba chyba skończyć parę razy. Chyba 3 są zakończenia, no nie wiem ile. Ale trzeba skończyć parę razy chyba, żeby ogarnąć cały ten, całą fabułę powiedzmy w 100%. Natomiast ja już wcześniej grałem w Early Access, tu muszę przyznać od razu, że grałem wcześniej w Early Access, ponieważ dostałem od Bloober Team kodzik na ściągnięcie gry w wersji tej testowej, ale zauważyłem, że sporo rzeczy się zmieniło, że pod kątem tego, co było w Early Access i to, co jest w końcowej wersji gry, sporo rzeczy się zmieniło. Gra się składa w takich 6, można powiedzieć, mini chapterów, po których następuje save. I tutaj jest po jeden, w mojej opinii, dosyć poważny problem, z którym się zetknąłem, ponieważ gra saveuje tylko w momencie, kiedy skończysz chapter. I zdarzyło mi się, że pod koniec 4. chapteru gra się zwiesiła. No i musiałem niestety potem grać od nowa cały ten chapter i to było dosyć już męczące, bo już wiedziałem, co się stanie i już mnie tak to może nie straszyło, a i też wzmagało taką lekką frustrację, że znowu muszę grać cały czas. Także przydałoby się albo jakiś quick save, albo możliwość, albo jakieś checkpointy, tak? Bo tutaj muszę przyznać, że no to można było zrobić lepiej, bo saveowanie po całym chapterze jest dosyć, no szczególnie, że gra się od czasu do czasu potrafi powiesić, a zdarzyło mi się to chyba ze 2 albo ze 3 razy, że gra się powiesiła, także no trzeba też to mieć na uwadze. Niemniej jednak warto wspomnieć, że jak na polską grę, taki polski horror, ja sobie nie przypominam, czy był jakiś taki dobry polski horror, taki naprawdę straszny. Jakoś nie przypominam sobie, żeby coś takiego pojawiło się w naszym, z rąk polskich deweloperów, może się nie pojawiło. Także jest to naprawdę dobry, straszny tytuł z takim uczuciem niepokoju, wiecie. I to jest właśnie, to jest niesamowite, że to się udało. To niewielu grom się udało oddać to uczucie niepokoju, że grasz i się zastanawiasz, że coś tu nie gra, coś jest nie tak. Ale nie potrafisz tego wyjaśnić racjonalnie, że to jest gdzieś z tyłu głowy. To jest sztuka, to już jest sztuka, żeby coś takiego zrobić, a Layers of Fear zdecydowanie się udało. No cóż, gra zebrała już sporo pozytywnych opinii na Steamie wśród użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że polska edycja gry, edycja kolekcjonerska, edycja konesera kosztuje około 50 zł i myślę, że jest to bardzo fajny deal, zwłaszcza, że ta edycja jest limitowana tylko na nasz kraj, nigdzie jej nie dostaniecie poza Polską, także bardzo fajnie. Jest jeszcze edycja prasowa, której nie dostałem i tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo smutny z tego powodu, dlaczego nie dostałem. Mielu, dlaczego nie dostałem? Która zawiera też fajny obraz trójwymiarowy w zestawie, taki pokazujący przemianę jakiegoś tam właśnie gościa na tym obrazie, czy głównego bohatera. No i cóż, mogę rzec. Ponieważ sam jestem grafikiem, potrafię docenić dobrą grafikę i potrafię docenić umiejętności, no tutaj chylę czoła przed grafikami i umiejętnościami implementacji tego wszystkiego w Unity. Sam się trochę w Unity bawię, więc wiem, ile to pracy kosztowało, żeby coś takiego zrobić, zwłaszcza, że było to zrobione na dynamicznych cieniach, a wcześniej myślałem, że na shadow mapach, więc się pytałem tam nawet przez jednego z PR-owców, żeby się od deweloperów dowiedział, czy to było na shadow mapach, czy tak. Okazało się, że wszystko było robione na świetle dynamicznym, także jeszcze większy szacun. No cóż, słuchajcie, jeżeli lubicie się bać, polecam. Zdecydowanie polecam. Jedna z bardziej takich ciekawych polskich produkcji, chociaż tych ciekawych polskich produkcji ostatnio mamy dosyć dużo, ale ta kolejna gra, która wpisuje się w ten kanon dobrych polskich gier, w które warto zagrać i w które warto znać. No i cóż, myślę, że Bloober Team wraz z Layers of Fear aktualnie rośnie nam na kolejne duże studio gier indie, może w przyszłości już takich nawet gier bardziej mainstreamowych, które myślę, że będzie sobie radziło coraz lepiej, bo myślę, że po Layers of Fear będzie bardzo głośno o Bloober Team i dobrze, bo zasługują chłopaki na to i dziewczyny oczywiście też, aby było o nich głośno, bo gra jest bardzo dobra, bardzo mi się podobała. I tego typu przeświadczenie nie jest tylko moje, ale ogólnie na całym świecie ludzie, którzy grali, bardzo sobie cenią pozytywnie tą grę. Chociaż tak jak mówię, jest ona dosyć krótka, ale to jest też w pewien sposób tak wpisane w gry indie, że te gry nie są po prostu długie, tak? One nie są jakoś specjalnie rozległe. No cóż, jeszcze raz dziękuję firmie Techland za dostarczenie Layers of Fear. Szkoda, że nie dostałem wersji prasowej, ale widocznie nie jestem jeszcze na tyle
wpływowy, aby dostać wersję prasową, może kiedy indziej. Tak czy tak polecam, bardzo fajny team, polski team, bardzo fajna gra, polski team Bloober Team, Layers of Fear. Jedna z najstraszniejszych gier, w jakie grałem ostatnio, muszę przyznać, a to już jest spore wyzwanie, żeby mnie przestraszyć starego konia, ale Layers of Fear się udało, chociaż to nie tyle strach, co mówię, takie uczucie niepokoju. To tyle. Pozdrawiam Was Energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.